Serdecznie zapraszam do odcinka 156 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Kabaliści Reaktywacja, część 12. W poprzednim odcinku opowiedziałem o księciu Orleanu, który zabrał do grobu tajemnicę ukrytych inspiratorów rewolucji francuskiej. W tym odcinku opowiem o człowieku prowadzącym antychrześcijańską działalność, który znalazł wielu naśladowców nawet w czasach współczesnych. Po wieku pełnym magów, kabalistów i cudotwórców, jak Cagliostro Pasquali, Salvalette de Langes, Mesmer czy Falk, którzy albo oficjalnie byli Żydami, albo byli uważani za Żydów, zainteresowanie kabalizmem, czarną magią i innymi żydowskimi wynalazkami wyraźnie zmalało. Ukryci inicjatorzy spisku objęcia władzy nad światem, pochodzący bez wątpienia z narodu wybranego, nadal pozostali w cieniu. Momentem zwrotnym była rewolucja francuska, do której doprowadzili, wykorzystując naiwność i chciwość arystokracji, szlachty czy władców ówczesnego świata, mamiąc ich posiadaniem kamienia filozoficznego i wiecznej, niczym nieskrępowanej władzy. Pojawiły się postacie, których głównym zadaniem, powierzonym przez wtajemniczonych geniuszy zła, był atak na monarchię, chrześcijaństwo i Kościół katolicki. Jedną z takich negatywnych postaci był Marie-Joseph Gabriel Antoine Jogon Pagès, urodzony w religijnej francuskiej rodzinie, znany pod pseudonimem Leo Taxil. Brak informacji, czy Leo Taxil był Żydem, czy raczej kryptożydem. Jednakże jego działalność była wyraźnie korzystna dla narodu wybranego. Taxil jako wydawca licznych publikacji na tematy antykościelne i antymasońskie nazywany był największym figlarzem wszechczasów. David Ali Harvey, historyk kultury nowoczesnej Francji, określił Leo Taxila mianem członka literackiego podziemia. Swoją wiedzę Taxil zdobywał w jezuickim seminarium, gdzie rozpoczął karierę wojowniczego antyklerykała. Jednym z jego pomysłów było oskarżenie duchownych z katedry Notre Dame o sekretną naprawę narzędzi tortur w katedralnych katakumbach, które miały im rzekomo posłużyć do przywrócenia francuskiej monarchii. Jego antyklerykalne dzieła, krytykujące hipokryzję ówczesnych duchownych, groteskowe sutanny, syn jezuity i inne, doprowadziły, że Taxil został oskarżony o wielokrotne łamanie prawa prasowego i do roku 1876 stawał przed sądem aż 13 razy. Uciekł wkrótce do Genewy przed czekającym go we Francji więzieniem, ale został z niej wydalony pod zarzutem kolejnych oszustw. Po zerwaniu wszelkich więzi rodzinnych w 1880 przyjął pseudonim Leo Taxil. Powrócił do Francji po ogłoszeniu amnestii w 1882 roku. W 1882 Taxil opublikował cudowną Biblię dla dzieci i dorosłych, która była satyrą na Pismo Święte, wskazującą na błędy logiczne oraz nieścisłości występujące w chrześcijańskiej świętej księdze. Kolejnym jego dziełem wyszydzającym Jezusa Chrystusa było Życie Jezusa, wydane w roku 1884. Taxil był również autorem pornograficznych tekstów antyklerykalnych, takich jak Rozpusta spowiednika, Święci pornografowie czy Kochanki papieża, prezentujące katolickich duchownych jako nurzających się w rozpuście i luksusach bezwstydników. 21 lutego 1881 Taxil wstąpił w szeregi francuskiej masonerii, gdzie został inicjowany przez paryską lożę Wielkiego Wschodu Francji.
Jednakże już 17 października 1881 został z niej usunięty za ataki na Kościół, z którymi masoni nie chcieli być utożsamiani. Kiedy w 1884 papież Leon XIII opublikował swoją encyklikę Humanum Genus, potępiającą ruchy wolnomularzy, Taxil ogłosił publicznie swoje nawrócenie na łono Kościoła. Taxil, podobno natchniony encykliką papieską, wyznał swoje winy i wyraził chęć naprawy wyrządzonych szkód. Napisał wiele antymasońskich tekstów, ujawniających między innymi sekretny kult masonerii paladiańskiej, czczący szatana pod imieniem Lucyfera. Według Taxila domniemany przywódca paladystycznego kultu Albert Pike orzekł, że wszyscy członkowie wyższych stopni wtajemniczenia winni utrzymywać masońską religię w czystości doktryny lucyferiańskiej. Jego teksty Bracia Trzech Punktów, Tajemnice francuskiej masonerii, Siostry masońskie czy Kult Wielkiego Architekta były szczególnie publikowane w periodyku francuskiego Stowarzyszenia Antymasońskiego na początku XX wieku. Doszło nawet do tego, że Taxila zaczęto uważać za czołowego eksperta antymasonizmu, przez co zdobył zaufanie katolickich duchownych i w 1887 sam papież Leon XIII przyjął go na audiencji. Taxil wspólnie ze swoim przyjacielem z dzieciństwa Charlesem Hucksem i innymi antymasońskimi pisarzami napisał dzieło Diabeł w XIX wieku, do którego autorem wstępu był nieistniejący doktor Bataille. Bataille był fikcyjnym lekarzem okrętowym prowadzącym śledztwo w sprawie paladyzmu. W czasie swoich rzekomych podróży przez Azję i Europę fikcyjny doktor opisuje diabelskie manifestacje kultu paladyńskiego, tajne satanistyczne obrzędy ze składaniem ofiar z ludzi oraz sadystyczne i masochistyczne praktyki. Podczas jednego z seansów spirytystycznych miał się pojawić demon pod postacią skrzydlatego krokodyla przygrywającego na pianinie. Kiedy dr Bataille dotarł do miasta Charleston w Stanach Zjednoczonych, rzekomej głównej kwatery satanizmu, odkrył, że paladysta Albert Pike w każdy piątek o godzinie 15 spotykał się osobiście z Lucyferem. Wszyscy paladyści mieli pracować nad realizacją tajnego planu zniszczenia katolicyzmu jako jedynej prawdziwej wersji religii chrześcijańskiej oraz nad przygotowaniem świata na przybycie Antychrysta. Poza fikcyjną postacią doktora Bataille, autorzy Diabła w XIX wieku stworzyli kreację dwóch nieistniejących kobiet, mających być kapłankami kultu paladystycznego. Jedna z nich, niejaka Diana Vaughan, miała być potomkinią Thomasa Vaughana, XVII-wiecznego filozofa i alchemika zajmującego się okultyzmem i wiedzą tajemną, a drugą Sophia Walter, prababka jeszcze nienarodzonego Antychrysta. Według Taxila Diana Vaughan nawróciła się na katolicyzm dzięki interwencji samej Joanny d'Arc i zaczęła działać na rzecz zniszczenia paladyzmu. Sprytny Taxil zabezpieczył się przed oskarżeniami o głoszenie nieprawdy, podając w swoich publikacjach informację, że tylko wybrani członkowie masonerii zostają wtajemniczeni w sekretną doktrynę i tajemne ryty. Masoni niegodni owego zaszczytu mieli otrzymywać pierścień, który miał za zadanie uprzedzać wolnomularzy wprowadzających w arkana satanistycznego kultu, iż ich rozmówca nie jest godny dzielenia się z nim poufną wiedzą.
Sensacje z książki Taxila spowodowały, że w 1896 w Trydencie zwołano antymasoński kongres, podczas którego niemiecki kleryk Baumgartner poprosił Taxila o dowód potwierdzający istnienie Diany Vaughan, jej akt urodzenia albo zaświadczenie od księdza, który uczestniczył w jej konwersji na katolicyzm i udzielił jej pierwszej komunii. W odpowiedzi Taxil oświadczył, iż nie może podać takich informacji, gdyż wówczas życie Diany poszukiwanej przez żądnych zemsty paladystów znajdzie się w niebezpieczeństwie. Obiecał wszakże przekazać te dane papieskiemu wysłannikowi. Jak można było się spodziewać, Taxil nie spełnił swojej obietnicy i został pozwany o zniesławienie przez włoskiego bankiera i masona Adriano Lemmi oraz córkę Alberta Pike'a, Lilianę Pike. Ostatecznie Taxil zdecydował się ujawnić swoje oszustwa i na konferencji w Towarzystwie Geograficznym w Paryżu 19 kwietnia 1897 roku oświadczył wobec 2000 zgromadzonych osób, iż zarówno palladyzm, jak i Diana Vaughan były całkowitą fikcją i istniały tylko na papierze oraz w kilku tysiącach umysłów. Jednakże część uczestników konferencji, zamiast zaakceptować, iż zostali oszukani, woleli wierzyć, że to paladyści zastraszyli Taxila. Oszustwo Taxila stało się jednym z największych fenomenów XIX wieku i nawet arcybiskup Grenoble, Armand-Joseph Favart, regularnie informował swoich wiernych o postępach w sprawie antymasońskiej krucjaty Diany Vaughan. Fantazje Taxila trafiły na podatny grunt, a wytworzona przez niego czarna legenda masonerii wkrótce zaczęła żyć własnym życiem. Jednym z naśladowców Taxila był Leo Méraux, francuski arcybiskup zamieszkały na Mauritiusie, który napisał w 1893 książkę Masoneria, synagoga szatana. Niezależnie od tego, czy Taxil w swoich dziełach ujawnił jakąś część prawdy o masonerii, nawet w czasach współczesnych, jak grzyby po deszczu, wyrastają, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, synagogi, w których czczony jest kult szatana. Dzieła Taxila zawierały wiele kabalistycznych żydowskich przekazów, a jego ataki na Kościół katolicki i rzekome późniejsze nawrócenie było bez wątpienia grą, którą podjął, realizując plany tych, o których mówić nam nie wolno. Taxil i jego naśladowcy zasiał złe ziarno, którego plon zbieramy my jako obywatele kraju należącego do Unii zwanej europejską. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 156, w którym opowiedziałem o człowieku, który zrobił wiele złego dla Kościoła katolickiego i chrześcijaństwa. Serdecznie zapraszam do odcinka 157 pod tytułem Rewolucja, część pierwsza. W związku z okresem letnim i pracą nad drugą książką Płonąca pochodnia, odcinki Mrocznej Historii mogą pojawiać się z pewnym opóźnieniem. Jednakże zostaną opublikowane nowe, przeredagowane odcinki Wiatru ze Wschodu.